Cieszę się, już nie muszę tak szybko szukać grzybów. Nigdy szybko nie szukamy grzybów. Ale pierwszego trzeba. Kto wygrywa? Ja wygrałam. Zawsze na samym początku z Miką ścigamy się, kto pierwszy znajdzie borowika, no i po raz kolejny to Mice się udało. Mogę wyrywać? Tak. Siemanko, z tej strony Paweł. Właśnie z Miką rozpoczęliśmy swój grzybowy urlop. Wczoraj byliśmy na Dolnym Śląsku, dzisiaj jesteśmy w Beskidzie Żywieckim na Śląsku i chcielibyśmy Wam pokazać status, jak wygląda sytuacja z grzybami właśnie w tych dwóch miejscach. Także zapraszamy Was na grzybobranie. Proszę bardzo, jakieś znalezisko tutaj nam się trafiło. Siedziuń sosnowy, grzyb jadalny, bardzo pyszny grzyb, robiony na patelni. Ludzie naprawdę uwielbiają. U mnie ciężko go znaleźć z tego względu, że mniej po prostu jest sosen, a więcej świerków. Tutaj widzimy starą sosnę i właśnie przy takich starych sosnach na pniakach czy obok pniaków wyrastają te grzyby. Nazywany też kozia broda. Tych nazewnictw ma bardzo dużo. Wygląda troszeczkę jak kalafior. Od 2014 roku ten grzyb nie jest zagrożony, więc można go spokojnie zbierać. Kolejny siedziuń. Ten tym razem mega, już taki wygryziony. Bardzo taki orzechowy zapach ma. Mega. Zaraz mam go w koszyku po prostu i tak pachnie. Super sprawa. Ale tego nie bierzemy. I ślimak tu jeszcze na mnie. Idziemy dalej. Żółciak siarkowy tutaj nam się trafił, grzyb, który wyrasta na martwych drzewach, na martwych drewnach albo ogólnie na drzewie. Jest to grzyb jadalny po odpowiednim obgotowaniu. Ja tego grzyba nigdy nie jadłem. Na początku jest taki bulwiasty, potem już taki bardziej kruchy, taki drewniany się robi. Nie przekonuje mnie, ale bardzo rzuca się w oczy ze względu na swój kolor. Nazywany też jest chubą żółtą. Chwila przerwy, łyk wody, coś sobie zjemy. Jesteśmy teraz w okolicach Złotego Lasu, tutaj na Dolnym Śląsku i spotkaliśmy kilku grzybiarzy i no ogólnie w lesie jest bardzo sucho, mieli sporadycznie borowików, ale niewiele, więc w sumie my mamy na ten moment bardzo dobrze, pochodzimy sobie jeszcze 2 godzinki i myślę, że będziemy wracać, tak? Muchomor sromotnikowy, zielonawy. To jest jeden z tych najgorszych grzybów, śmiertelnie trujących, z bulwą, no ogólnie jak to muchomory, jeżeli ktoś się na nich nie zna, no to nie zbierać. Zielonawa góra, niby niektórzy grzybiarze mylą tego grzyba z gołąbkami. Koralówka sztywna, grzyb z rodziny siatkowo-blaszkowych, stosunkowo dosyć rzadki i u nas w Polsce uważany za niejadalny, ale podobno w Meksyku na przykład tego grzyba jedzą, tak samo w Chinach. Łatwo ją pomylić z innymi koralówkami, gdyż jest ich dosyć dużo, nie wiem, z 5 rodzajów. Jedna jest taka, która ma zaczerwione końcówki i jest jadalna, więc łatwo pomylić. Akurat ten owocnik jest dosyć młody i ciężko stwierdzić, ale wydaje mi się, że to jest to koralówka sztywna. To jest koszyk grzybów, który nazbieraliśmy na Dolnym Śląsku. Najbardziej zadowolony jestem z tego siedzunia sosnowego. Nie ma ich za wiele z powodu braku opadów deszczu, których tutaj nie było od dłuższego czasu. Dlatego też kolejny dzień wybieramy się do Beskidu Żywieckiego i porównamy wyniki.
Patrzcie się, to jest największy O kurde. widziałem w swoim życiu. Hit. I kurde gigant. W ogóle no szkoda, że goryczak. No. Ale pachnie ładnie. Na środku dróżki. Ledwie co się trzyma. Śmieszne. Brawo. Strasznie późno się w tym roku pojawiły podgrzybki, ale teraz już są i to takie świeżutkie. Praktycznie każdego, którego zerwiemy, jest czysty i zdrowy. Drobnołuszczak, jeleni grzyb, który wyrasta na starych pniakach, w szczególności właśnie drzew liściastych. Jest to największy przedstawiciel drobnołuszczaków w Polsce i grzyb jest, no tak powiedzmy, średnio spotykany i jest to grzyb jadalny. Ja go nigdy nie jadłem, ale wszystkie źródła pokazują, że jest to grzyb jadalny. Mika dzisiaj w formie. Kilka borowików znalazła w jednym miejscu. Drugi. Trzeci. O. Oj, urwałam głowę. O. Bez głowy. Kurczę. Najgorzej. Czwarty. Ale co zrobić? Tu tego ładnego wyrwi. A, tego jeszcze. Na końcu. Kurde, tych borowików nie widać. Stąd. Piąty. Ekstra. Ten chyba jest najlepszy. O, tu jest drugi jeszcze, to nie wiedziałem. Szósty. I najładniejszy na koniec. I siódmy. No ekstra, mimo tego, że nie było tak za wiele deszczu, no to borowiki rosną i my się z tego cieszymy. Tak jest. Mika uważa, że taka w formie jest, ale czekajcie, bo ja też tutaj, ja nie jestem też taki zły, nie? W tym zbieraniu grzybów. Tu mamy dwa. Tu jest trzeci, ładny, mały, zdrowy, ale patrzcie, tego. Wzorowy. No, doganiasz mnie. Lejkowce dęte. Zbieramy tego grzyba. Ile tylko jest. Ja osobiście je bardzo lubię. Suszę je na drobny maczek i potem jako przyprawę go stosuję do różnych dań. Śmieszne jest to, że na Dolnym Śląsku, mimo tego, że jest mega susza, to spotkaliśmy mnóstwo grzybiarzy, którzy też nam dali cenne wskazówki, także pozdrawiamy, jeżeli ktoś z Was to ogląda, to bardzo nam miło. A tutaj nie spotykamy żadnego grzybiarza, a mamy praktycznie cały kosz grzybów. Ciekawe, dlaczego jest taka zależność. Nazbieraliśmy sporo lejkowców dętych i z tego jesteśmy najbardziej zadowoleni, bo to jest nowe stanowisko, które znaleźliśmy. Nazbieraliśmy kilka maślaków żółtych, kilka borowików, tych borowików tam jest więcej na dole, kilka też koźlarzy pomarańczowo-żółtych, no i oczywiście naprawdę sporo kurek, także jesteśmy mega zadowoleni i zabieramy koszyk do domu. Jak widać na załączonym obrazku, Beskid Żywiecki w tej sytuacji zdecydowanie wygrał, jednak na Dolnym Śląsku jest zbyt sucho i stwierdziliśmy, że nie będziemy marnować swojego urlopu i przeszliśmy się tutaj i to był bardzo dobry wybór. Wszystkim moim stałym widzom bardzo dziękuję, że oglądacie moje filmy do końca. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, a my grzybiarze wyczekujemy kolejnych deszczy. Cześć!